Dzień dobry Państwu. Zapraszamy na konferencję finansową firmy Creepyjar za trzeci kwartał roku 2025. Po stronie spółki jak zawsze zarząd, Grzegorz Piekar. Dzień dobry. I Krzysztof Kwiatek. Zaczniemy od części wynikowej, a później porozmawiamy o Star Rapture i zbliżającej się premierze. Także przekazuję głos Grzegorzowi. Jeszcze raz witam Państwa. Więc w skrócie opowiem teraz o najważniejszych wynikach finansowych i składowych naszego sprawozdania i raportu za trzeci kwartał 2025 roku. W trzecim kwartale osiągnęliśmy przychody 5,6 miliona, to jest 30% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. No, tu główna przyczyna to mniejsza sprzedaż na naszych najważniejszych platformach. Też właśnie w trzecim kwartale zeszłego roku mieliśmy premierę wersji na nowe generacje konsol, które wtedy podbiły nam trochę te przychody. No w tym roku już takich wydarzeń nie mieliśmy, więc ten spadek jest dość widoczny. Mimo wszystko sprzedaliśmy ponad 460 tysięcy kopii brutto Greenhella na tych naszych najważniejszych platformach. Na Steamie ponad 400 tysięcy, blisko 60 tysięcy na PlayStation i Xboxie. To są liczby brutto dotyczące jakby sprzedaży bezpośrednio do graczy. Gra również zadebiutowała w PlayStation Plus subskrypcji. Tutaj tych liczb graczy z tego systemu czy z tej subskrypcji nie wliczamy, tego nie pokazujemy. Także też tego nie ma w wynikach finansowych, jak pisaliśmy w naszym raporcie z danymi wstępnymi. Te dane będą wykazane w raporcie za czwarty kwartał, czy też właściwie już rocznym 2025. Jeżeli chodzi o wyniki finansowe, mieliśmy 2,2 miliona EBITDA, blisko 40% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i zysk netto 26% mniejszy niż w zeszłym roku, 2,6 miliona złotych. Środki pieniężne niecałe 72 miliony złotych, to stabilnie w porównaniu z końcem półrocza i minimalnie mniej niż na początku roku, natomiast tu należy pamiętać, że wypłaciliśmy blisko 8 milionów złotych dywidendy w tak zwanym międzyczasie. Na produkcję gier naszych wydaliśmy 3,6 miliona złotych w ostatnim kwartale. Zespół na koniec września liczył 63 osoby i tu jakby to, co zawsze opowiadamy, mamy wszystkich ludzi, których potrzebujemy, więc to jest stabilna liczba już od kilku kwartałów. Nie planujemy tu jakichś istotnych zmian w najbliższym czasie. Mamy wszystkie osoby, których potrzebujemy. Jak co roku też po rocznicy Early Accessu Greenhella robimy takie podsumowanie po kolejnym roku, także w ostatnim roku Greenhell łącznie za te ostatnie 12 miesięcy zakończone z końcem lipca, czyli przed premierą 7-lecia już od Early Accessu, osiągnęliśmy 30 milionów przychodów, a łącznie za 7 lat te przychody wyniosły już ponad 235 milionów złotych. Przy takich bezpośrednich kosztach produkcji Greenhella około 21,5 miliona złotych, także no, ciągle udaje nam się, jakby ta super rentowność tego przedsięwzięcia i projektu działa, bardzo się cieszymy. Tak jak nawet widać na tym wykresie, mamy spadki, natomiast no, mimo wszystko udaje nam się jakoś je hamować w kolejnych latach. Wiadomo, najwyższe wyniki w okresach premierowych, czy to na nowych platformach, czy koopa, ale koniec końców jakby te działania, które podejmujemy, żeby w długim terminie utrzymać wysoką sprzedaż, wydaje się, że przynoszą efekty. Wchodząc w troszeczkę większe szczegóły, o przychodach już opowiadałem. Jeżeli chodzi o stronę kosztową, no to największe pozycje w kosztach stanowiły wynagrodzenia, to jest 1,5 miliona złotych w kwartale wobec 2,1 miliona złotych w analogicznym okresie w zeszłym roku. No tutaj główną różnicą jest mniejszy koszt związany z programem motywacyjnym, więc to jest jakby najważniejsza pozycja, która obniżyła te koszty w porównaniu z zeszłego roku. I również usługi obce też niższe, no tu są właśnie niższe koszty związane z produkcją gier. No już jakby minimalnie inwestujemy w Greenhella. W zeszłym roku jeszcze, tak jak wspominałem, mieliśmy
wersję konsolową, której też znaczące koszty wtedy w tym trzecim kwartale zeszłego roku przypadały. I jak już wspominałem, no, program motywacyjny niższy niż w poprzednich okresach, natomiast mimo wszystko to było 662 tysiące złotych za kwartał, więc też dość istotna pozycja. No, jeżeli chodzi o rozbicie per platformy naszych przychodów, no to ciągle niezmiennie kluczową platformą jest PC łamane na Steam, to jest blisko 60% przychodów, troszeczkę ponad 30% przychodów to są duże konsole Sony i Xbox, no i 10% to są te sprzedaże Greenhella, czy to VR-owej wersji produkowanej przez Incuvo i wydawanej przez Incuvo, czy też wersji switchowej wydawanej przez Forever Entertainment. Jeżeli chodzi o bilans, to tu się właściwie nic ciekawego nie dzieje, co już wspomniałem. Jeżeli chodzi o środki pieniężne, to się utrzymują na stosunkowo stabilnym poziomie. Składają się na nie środki w kasie na koniec września 3,7 miliona, lokaty 19 milionów i obligacje korporacyjne grup bankowych, z którymi współpracujemy, na niecałe 50 milionów złotych. Aktywa urosły przede wszystkim w związku z nakładami na Star Rapture, które na koniec kwartału wynosiły 37 milionów złotych. Po stronie pasywnej to tu się właściwie nic nie dzieje. Tak naprawdę prawie wszystko to jest kapitał własny, no i jakieś tam zobowiązania handlowe i publiczno-prawne, ale ich kwoty są stosunkowo nieistotne. Jeżeli chodzi o cash flow, no to ciągle generujemy gotówkę z działalności operacyjnej, co nas cieszy. Ona wraz z wpływami, jakie osiągamy z tytułu odsetek od lokat tych naszych inwestycji krótkoterminowych, finansowych w obligacje, pozwala nam na bieżąco finansować te wydatki, także jak wiemy, no jesteśmy na ostatniej prostej przed wydaniem nowej gry. Mamy nadzieję, że te cash flowy po premierze istotnie nam się poprawią, natomiast no gdzieś tam dojeżdżamy jeszcze w bezpieczny sposób, finansując Greenhellem produkcję Star Rapture do tej właśnie premiery. Tu właściwie chyba nic specjalnie nie należy wskazywać, także ten cash flow dalej pominę. I to by było tyle, jeżeli chodzi o dane finansowe, także teraz troszeczkę poopowiadamy, bo pewnie to najbardziej Państwa interesuje, co się dzieje w Star Rapture. Tak, a jeśli chodzi o Star Rapture, no to mamy na dzień dzisiejszy same dobre wieści. Najważniejsze jest to, że możemy potwierdzić premierę, która odbędzie się 6 stycznia, premierę wersji PC Early Access. No także to jest super wiadomość, tym bardziej, że gdzieś tam im bliżej premiery, tym częściej sytuacja potrafi się komplikować, natomiast my wychodzimy już na taki etap, gdzie trwa stabilizacja tego builda premierowego. No i gdzieś odniesiemy się tutaj też do zapowiedzi playtestów koopowych, o których rozmawialiśmy na poprzedniej konferencji. Wiemy już, że one się odbędą się w dniach 3-8 grudnia i tutaj gdzieś jest to z jednej strony zabieg taki marketingowy, który ma jakby przypomnieć wszystkim, że zainteresowanym i trafić do nowych zainteresowanych, że już wkrótce, za miesiąc od daty startu playtestów będzie premiera Early Access. No i oczywiście też liczymy tutaj na jakieś korzyści takie co do informacji, co do samej gry i jeszcze jakieś krytyczne błędy, które w tej rozgrywce koopowej może się przytrafią. Mamy nadzieję, że nie, ale wiadomo, że ten etap gry early accessowy jest narażony na różnego rodzaju błędy, więc będziemy to obserwowali. Więc podsumowując, stabilizujemy builda early accessowego, wprowadzamy już takie tylko i wyłącznie krytyczne błędy, blokery, crashe. Wygląda to na chwilę obecną dobrze, jesteśmy zadowoleni, stąd też dopuszczenie gry do koopowych playtestów i potwierdzenie
daty premiery, także tutaj wszystko idzie zgodnie z planem i panujemy nad sytuacją. No oczywiście wciąż teraz jesteśmy skupieni na pracy nad koopem, nad wydajnością, no bo to są te dwa elementy, które gdzieś zostały na końcu i wymagają największej ilości testów i największej ilości pracy. Myślę, że tutaj już na temat samej wydajności to dosyć sporo opowiedzieliśmy też na poprzedniej konferencji, także opowiadaliśmy też o wynikach testów single player, o ankiecie zrobionej z graczami, o tym, co tam w tej wersji singlowej najbardziej się podobało, także jeśli ktoś chce sobie sięgnąć do tych materiałów, to zapraszam, bo tam troszkę szerzej o tym wszystkim opowiadamy, a na dzień dzisiejszy to się nic nie zmieniło poza potwierdzeniem tego, że będą te koopowe playtesty. No i gdzieś oczywiście teraz mamy wszystkie ręce na pokładzie, jeśli chodzi o playtesty, które zaraz będą i premierę. Natomiast gdzieś jeszcze już zaczęliśmy te prace, oczywiście teraz w tych tygodniach przedpremierowych. Część z ludzi przywróciliśmy do tych teamów jeszcze pracujących nad buildem premierowym, ale już pracujemy też nad pierwszym dużym dodatkiem po Early Accessie, no bo tutaj sobie jakby postawiliśmy taki cel, że ten dodatek musi wyjść możliwie jak najszybciej, tak żebyśmy cały czas podgrzewali temat Star Rapture i żebyśmy, nie chcemy zapomnieć o premierze, która będzie w styczniu. To tak, to ja jeszcze tylko dodam tutaj odnośnie pytań takie, które gdzieś tam się często pojawiały i do nas dochodziły, bo pojawia się dość wiele pytań o i playtesty i premierę, o serwery dedykowane. I tu jakby chcielibyśmy troszeczkę wyjaśnić, bo wydaje się, że część z naszych akcjonariuszy i nie tylko osób zainteresowanych nie do końca rozumie jakby ideę, w jakiej nasze serwery mają działać, to chcieliśmy wyjaśnić. To są serwery, które nie są stawiane przez nas jako firmę. W takim sensie jakby nie istnieje takie generalne ryzyko, które często się pojawia w grach PvP czy jakichś MMO wielkich, multiplayerowych, że serwery padają, mówiąc kolokwialnie. Nasze serwery są serwerami dedykowanymi w takim sensie, że to gracze sobie stawiają, czy to na swoim jakimś dodatkowym komputerze, czy na swoim własnym komputerze, na którym nawet chcą grać, czy też w ramach jakiejś chmurowej infrastruktury wykupionej u dostawcy stawiają sobie taki serwer, taki wirtualny komputer, można by było powiedzieć, na którym jest ta gra postawiona i tam dołącza się do niej tylko 4 osoby, więc jakby co do zasady nie ma takiego ryzyka, że te serwery, znowu mówiąc kolokwialnie, padną, bo one nigdy jakby jednostkowo nie obsługują bardzo dużej liczby graczy. To jest inny typ serwera. Serwer dedykowany nie jest takim serwerem multiplayerowym w rozumieniu właśnie dużych gier, w których tam dziesiątki czy setki tysięcy ludzi grają jednocześnie i nie wiem, pojawiają się kolejki do dołączenia do gry czy tego typu rzeczy. Tu takiego ryzyka nie ma, także to chcieliśmy przy tej okazji wyjaśnić, bo tych pytań dość wiele się w tym temacie pojawiało. Natomiast przechodząc do działań marketingowych, tak jak powiedzieliśmy, no mamy zaplanowane playtesty, pracujemy już jakby na bazie builda, który już mamy, wydzielamy oddzielnego brancha koopowego, playtestowego. Tutaj jeżeli chodzi o zakres tych playtestów, jeżeli chodzi o zakres gry, jakby jaka będzie playtestowana, no to oczywiście dołożyliśmy koopa, poprawiliśmy błędy, natomiast jeżeli chodzi o dostępny dla graczy content, on będzie zasadniczo zbliżony do tego, co pokazywaliśmy w wersji singlowej. To jest jakby to, co chcemy zrobić. Nie otwieramy pełnej gry całości, chcemy dać szansę, żeby rzeczywiście spróbować pograć, właśnie przetestować w kilka osób, co da graczom jakby poczucie, jak ta gra działa w kilka osób, nam też potencjalnie może dostarczyć jakichś informacji, rzeczy, których my może nie widzimy w ramach naszych testów, przy jednak, no zakładam, że skali dużo większej. Natomiast no bardzo się cieszymy, że te playtesty będą, bo to też oznacza, że właśnie idziemy tym naszym planem, bym powiedział maksimum na dzień dzisiejszy zorganizowania
dwóch rund playtestów singlowych, koopowych. Mamy nadzieję, że to się bardzo dobrze przełoży na budowę community i później docelowo sprzedaż gry i premierę. To, co dalej marketingowo się wydarzy, no to też to, co opowiedzieliśmy. Gdzieś w połowie pewnie grudnia będziemy udostępniali już finalną wersję gry content kreatorom i no mamy nadzieję, że zrobią oni materiały w okresie tym świąteczno-noworocznym, tak żeby na kilka dni przed premierą te materiały mogły się pojawić i jeszcze przed samą premierą gdzieś tam nakręcić zainteresowanie grą i też już jakby na samą premierę, żeby te materiały były dostępne, były widoczne, opowiadały, pokazywały grę i pomagały ją sprzedawać. Oczywiście planujemy release trailer, który się pojawi wraz z premierą i też nie później niż raz z premierą chcemy graczom zaprezentować roadmapę rozwoju Star Rapture w kolejnych okresach. I to by było na tyle, jeżeli z tych rzeczy, które chcieliśmy opowiedzieć, także zapraszamy teraz do zadawania pytań. I zapraszamy również na czat inwestorski, który odbędzie się o godzinie 13. Czy planowane playtesty z trybem co-op będą w takim samym stopniu otwarte co pierwsza runda? Co do zasady tak, efektywnie tak. Nawet bym powiedział, że może trochę bardziej, bo teraz od dnia zero jakby one już są w taki sposób otwarte, że każdy, kto się zgłosi, dostanie dostęp. Myśmy wtedy pierwotnie zaczynali z jakimś tam ograniczeniem, które później zostało zdjęte. Też jakby gracze, którzy brali udział w tamtych playtestach, już z automatu są przypisani do tych, więc jeżeli będą chcieli wrócić, zagrać znowu, to będą mieli taką możliwość. Poza trybem co-op, jakie zmiany w grze będą mogli doświadczyć gracze w zbliżających się playtestach? No tak jak wspomniałem, jakby jeżeli chodzi o sam zakres kontentu, to on będzie zbliżony, czyli jakby wielkość mapy, liczba korporacji czy poziomów korporacji, które będzie można sobie odkrywać, to zakładamy, że tu się jakby wielkich zmian nie będzie w porównaniu. No, poprawialiśmy dużo błędów na pewno, które gdzieś tam pojawiały się w tej pierwotnej wersji. Pojawiły się też lokalizacja gry w dużej liczbie języków, więc to są takie rzeczy, które mają nam pomóc tutaj rozpromować jeszcze szerzej. Natomiast jeżeli chodzi o taki bieżący jakby content sam, to tutaj wielkich zmian nie będzie, no poza ogromną zmianą, czyli możliwością grania w koopie. I to już warto zaznaczyć, gra będzie miała tryb single player, to jakby dokładamy koopa, a nie jest tak, że to są tylko koopowe playtesty. Będą jakieś zmiany w balansie też, które wynikły nam z testów singleplayerowych i wewnętrznych, więc tutaj jeszcze pracujemy nad samym takim flow rozgrywki. Pytanie, ile wynosi aktualnie wishlista Star Rapture? Szczerze powiem, to nie wiem. Jakby to, co widzimy, to są followersi, to jest chyba 57 000 ostatnio było, czy na wczoraj. Tak jak już kiedyś mówiliśmy, ten przelicznik to jest tam około 10 i troszkę, więc jakby można sobie z grubsza oszacować tą naszą wishlistę. W jakiej cenie będzie sprzedawany Star Rapture w Early Access? Ciągle nie wypowiadamy się jakby co do konkretnej ceny. Chcielibyśmy z tego w jakiś sposób też zrobić element naszej kampanii marketingowej. Także potwierdzamy tylko, że ta headline'owa cena będzie w tym przedziale $20–30 i to jest to, co chcemy na ten temat powiedzieć na dzień dzisiejszy. Z których elementów finalnych prac nad buildem do EA są Państwo najbardziej zadowoleni, a z jakich najmniej? No to jest dosyć trudne pytanie, bo te finalne prace to jest efekt tak naprawdę teraz gdzieś już paroletnich zmagań ze Star Rapture, więc no tutaj nic tak nagle nam na samym końcu nie wynikło, że jesteśmy zadowoleni albo z czegoś nie jesteśmy zadowoleni. No, te tematy, które idą lepiej, no to już od dawna mieliśmy tego świadomość, natomiast też mamy świadomość, że w każdej grze są takie rzeczy jak technikalia same na końcu, czyli ta część technologiczna gry, gdzie zawsze jest najwięcej pracy i tutaj się nic nie zmienia, czyli
mechaniki, to jak się gra w grę, to wszystko działa już tak jak chcemy, natomiast część technologiczna to jest coś, nad czym cały czas jeszcze pracujemy, usuwamy błędy i będziemy to robić też po Early Accessie. W jakiej długości Early Access spółka celuje? 12 miesięcy, więcej, mniej. Tak, tu potwierdzamy, że jakby celujemy pewnie w coś w okolicach 12 miesięcy, raczej nie mniej, o tak bym powiedział, czy więcej, czy wyraźnie więcej, to się jeszcze okaże. Pracujemy nad roadmapą, pracujemy nad tym, w jakim kierunku będziemy rozwijać grę. Tu też zobaczymy, co nam wyjdzie po premierze w jakiś sposób, tak? Zobaczymy, co nam gracze powiedzą. Czy będzie tak, że jakby cały koncept, chociaż to już wiemy po playtestach singlowych, no ale powiedzmy, że zawsze zostawiamy jakiś margines, że mogliby ci gracze nam coś podpowiedzieć, czego jeszcze nie wiedzieliśmy, co może wpłynąć na ten czas, ale co do zasady załóżmy, że to jest właśnie około tych 12 miesięcy w Early Accessie, to jest to, co byśmy chcieli zrobić. Czy zakładacie, że playtesty z trybem co-op będą cieszyły się znacząco większą popularnością niż wersja single? Czy są jakieś peersy, o których warto wspomnieć w tym kontekście? Czy zakładamy? Nie, chyba nie mieliśmy takich dyskusji na temat tego, ilu graczy będzie na tych playtestach. Co do zasady pewnie powinno być ich więcej, ale znacząco, nieznacząco to pewnie jest bardzo otwarte pytanie, co by to miało być. Natomiast jeżeli chodzi o porównanie z jakimiś konkretnymi grami, nie mamy chyba nic takiego w głowie. W naszym gatunku w ostatnim czasie nie było żadnych istotnych gier, z którymi moglibyśmy się chyba porównywać, więc nie, chyba nie mamy czegoś takiego. Tak wygląda na to, że już jeszcze się pojawiają jakieś pytania. Czy zespół czeka crunch przed Early Accessem? Nie, dlatego że my gdzieś jedną z naszych takich zasad tutaj naszej firmy jest to, że staramy się dbać o higienę pracy i uważamy, że jednym z takich istotnych czynników, który może ją zepsuć, jest właśnie crunch przed Early Accessem. To jest wszystko kwestią gdzieś planowania sobie realistycznych terminów, które jesteśmy w stanie dowieść. Natomiast jeśli widzimy, że gra wymaga zmian, wymaga jakichś przesunięć, tak, bo jakby oczywiście ta premiera mogłaby się równie dobrze odbyć już załóżmy rok temu, natomiast my pracując nad grą widzimy, że to nie jest to, czego oczekujemy, co chcemy pokazać ludziom, więc jakby przesuwamy sobie te terminy, tak żeby można było je realizować w normalnych warunkach pracy. No i teraz mamy ten 6 stycznia i gdzieś tutaj sobie go wytyczyliśmy jakiś czas temu i jakby wiemy, że ten termin jest już realizowalny, nic tutaj się nie zmieni i mamy tak pracę rozplanowaną, żeby nikt tutaj nie musiał siedzieć w weekendy albo w święta. To może jeszcze inaczej, czy w 2026 roku zagramy na PS5 w Star Rapture? I uśmieszek, żeby nie było. Więc nie wiemy tego. Znaczy, no raczej nie zagramy chyba, no bo 26 rok zakładamy, że jest to praca nad tą wersją PC, a jest zawsze bardzo dużo rzeczy do dopracowania w tej podstawie PC, zanim możemy dać coś ludziom na konsolę, bo jednak tam tak się wydaje. Na dzień dzisiejszy, to już o tym też wielokrotnie mówiliśmy. Oczywiście są te, czy Xboxowe preview, czy jakiś early access na PlayStation się pojawia, ale nasze jakby, nie wiem, analizy, przemyślenia na ten temat wskazują, że tam chcielibyśmy jednak pokazać dużo kompletniejszy tytuł, co oznacza, że pewnie nie wcześniej niż na 1.0. Jaki łączny koszt prac nad Star Rapture zakładacie do dnia premiery Early Access? No to będzie tam 41, może troszeczkę ponad 40
1 milionów złotych zakładamy na ten moment, bo to już jest naprawdę niedaleko, więc wiele się nie powinno zadziać. Czy technologicznie SR mogłoby dobrze działać technicznie na Nintendo Switch 2? Chyba nie znamy odpowiedzi na takie pytanie. Nie znamy się aż tak dobrze na technologii Nintendo Switch 2, Tak. żebyśmy mogli w tym momencie jakby to przewidzieć. Na pewno będziemy robili wszystko, żeby Star Rapture po udanej premierze na PC pojawiło się tak jak Green Hell na wszystkich możliwych platformach, w tym na Nintendo. Zakładam, że Nintendo Switch 2, no bo Switch 1 to na pewno nie. Ale jakie ograniczenia to Ale nie, tak, to jakby już to od jest- podwykonawców będzie To już zależało. zakładamy, że pewnie będziemy tutaj korzystali z pomocy wyspecjalizowanych firm portujących i z nimi będziemy takie rzeczy ustalać. Czy możecie powiedzieć coś więcej o trybie co-op, jakie będzie on udostępniał możliwości dla graczy, czy szykujecie może również coś innowacyjnego w tym obszarze? No tutaj raczej idziemy taką ścieżką, którą już znamy, którą przetrenowaliśmy w Green Hellu, więc my działamy tutaj tak, że ta gra równie dobrze ma dawać przyjemność w graniu singlowym, jak i koopowym, więc nie mamy stricte mechanik, które są zupełnie inne, które można wykonać tylko grając w koopie, które blokują w jakiś sposób gracza, jeśli w tym koopie grać nie chce. Także poza tym, że będzie można zagrać 4 postaciami, które mają jakieś dodatki unikalne, ale nie są to takie stricte klasy postaci, że ja mogę robić coś, czego nie zrobi nikt inny i beze mnie się jakby ta rozgrywka nie może odbyć. Także jest to tego typu koop. Raczej standardowy i taki bardzo uniwersalny, elastyczny, jeśli chodzi o rozgrywkę. Czy mają Państwo jakiś dodatkowy pomysł, jak zachęcić dużą bazę graczy Green Hell, aby przetestowali Star Rapture? No tu jakby korzystamy z tych narzędzi, które mamy dostępne, też o tym mówiliśmy. To in the end no nie są nasi gracze w takim rozumieniu, że jakby my im bezpośrednio sprzedajemy grę zawsze za pośrednictwem platform, co oznacza, że to w jakimś sensie są bardziej ich gracze, którzy grają też w Green Hell, ale grają wiele innych gier. Natomiast oczywiście w Green Hellu to już robimy od dawna, pojawiają się banery i również te banery będą się pojawiały reklamujące Star Rapture. No mamy narzędzie w postaci bundla, które też na pewno w jakiejś formie będziemy chcieli wykorzystać. Zobaczymy, docelowo również będziemy pewnie pracowali nad jakimiś wyprzedażami jako publishera posiadającego więcej niż jeden tytuł, żeby też te rzeczy bardziej ze sobą sklejać, żeby właśnie ludzie, których no tych wiele już milionów graczy Green Hella kupiło, żeby też lepiej kojarzyli nasze drugie tytuły, nasz drugi tytuł. Czy macie już Panowie jakąś wizję, ile mógłby wynosić budżet całościowy do 1.0, jakiś zakres szacunkowy pomiędzy czarnym scenariuszem, małe zainteresowanie Star Rapture, a bazowym zainteresowaniem zakładanym przez Was aktualnie poziomie? Nie, zupełnie takich analiz nie prowadzimy. Jest na tyle ważnym wydarzeniem premiera, która będzie później ustawiała to, co będziemy robić dalej, jak ona wyjdzie, że trochę nie ma sensu prowadzenie takich analiz. Naprawdę mamy co robić, więc zajmowanie się jakąś taką przewidywaniem przyszłości i różnych budowaniem scenariuszy, które z naszej perspektywy na dzień dzisiejszy trochę nic nie wnoszą tak naprawdę, że coś sobie wymyślimy w tym zakresie, bo nie daje to żadnych możliwości podjęcia działań, które cokolwiek zmienią, tak? Bo po to się robi to prognozowanie ewentualnie, żeby spróbować sobie na bazie tego jakieś podjąć działania, także tego typu działań nie robimy. Poziom sprzedaży Satisfactory to dla Star Rapture scenariusz optymistyczny czy scenariusz super optymistyczny? No to jest chyba w ogóle ciężko jest Nie się znam odnosić odpowiedzi, tak. do produktów, które w
pewnym sensie były prekursorami gatunku, tak, jeśli chodzi o takiego base buildera FPP, bazującego oczywiście na Factorio, ale jeśli chodzi o dokładnie ten sposób rozgrywki. No i Satisfactory jest już wiele, wiele lat na rynku, więc no tutaj pewnie myślę, że jakaś analogia jest do Foresta, tak? Czy nie wiem, przy Green Hellu dla nas scenariuszem optymistycznym było dogonić Foresta, który był daleko, daleko przed nami i gdzieś tam jako pierwszy zdominował rynek. No my chyba swoją drogą będziemy tutaj Tak się podążali. wydaje, to też trochę chyba nie ma, jakby trudne jest odniesienie o tyle, że nie wiem, jak się pojawił Green Hell, to pewnie Forest miał mniej sprzedanych kopii niż dzisiaj ma Green Hell, ale czy to znaczy, że go dogoniliśmy? No nie dogoniliśmy go, bo ma teraz 3 razy więcej sprzedanych kopii niż my teraz i zakładam, że nigdy go nie dogonimy, tak? Więc pewnie będzie podobnie z Satisfactory. No, trochę nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli ich kiedykolwiek dogonić, no bo są 8 lat przed nami sprzedaży, czy 7, tak? Ale jakbyśmy byli za 7 lat tam, gdzie oni są w tym momencie, to, No to pewnie bylibyśmy nie byłoby zadowoleni. źle. Koniec, tak? Już nie ma pytań. Ok, to dziękujemy bardzo za udział w konferencji. Ok, to jeszcze mam na końcu tutaj, że dziękuję bardzo za wszystkie Odpowiedzi, trzymamy kciuki za Kciuki za playtesty i Early Access. Dziękujemy za życzenia. Aha, jeszcze jedno pytanie. No dobrze, to o czymś nie wspomnieliśmy. Czy jako akcjonariusze możemy liczyć, że poznamy oceny ankiet, wyników playtestów Coop? Prawdopodobnie nie będzie okazji się spotkać. Prośba o jakiś wywiad. Więc tak, co do zasady w trakcie playtestów nie będziemy ich podsumowywać. Czy będziemy je podsumowywać po playtestach? Zobaczymy. To będzie ten okres pewnie świąteczny, plus będziemy przed samą premierą. Więc na dzień dzisiejszy jakby takiego scenariusza, w którym jakieś głębokie podsumowanie, takie jak robiliśmy na ostatniej konferencji dla akcjonariuszy, to raczej nie przewiduję. Podejrzewam, spodziewałbym się takiego ogólnego podsumowania, jak miały te pierwsze playtesty, gdzie jakaś tam marketingowa tablica była z highlightami z tych playtestów zrobiona, to myślę, że to jest dużo bardziej prawdopodobne. To tyle. Czyli jeszcze raz bardzo dziękujemy i zapraszamy na czat o godzinie 13.